Witam serdecznie. Nie wiem, czy mnie słychać, czy też nie, ale sekundę muszę zapalić naszego mnicha, bo przecież mnich jest tutaj najważniejszy. Ja nie zdążyłem w ogóle dzisiaj jakoś tak. Wszystko robię na bardzo szybko, co nie za bardzo lubię, bo to wszystko jest takie wtedy niezupełnie. To nie chodzi o to, że jak się człowiek śpieszy, to się zły cieszy. Dobrze już jest, pali się. Także tutaj trzymam za główkę. Nieładnie. O, tak. Dobrze. Już palisz, tak? No i drogi ogniu, pomóż tutaj w prowadzeniu zajęć. No i jesteśmy. Ciekaw jestem, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać, bo mogą być jakieś kłopoty. Także bardzo proszę napisać, czy jestem, czy nie jestem. I zrobimy małą próbę, czy będzie tak lepiej, czy będzie tak lepiej. Ponieważ wydaje mi się, że jakbym tutaj coś, poczekam chwileczkę, może ktoś zdeklaruje. Zaraz ja zrobię tak, może ja tak zobaczę, czy będzie teraz głośniej, czy też nie. Zaraz zobaczymy. Oj, chyba nie. Chyba nie jest głośniej. Chyba jest nawet ciszej. Widać i słychać, no to fantastycznie. Jeżeli widać i słychać, to wszystko w porządku. Słuchajcie, naprawdę zgubiałem zupełnie w tym momencie, kiedy pan z Węgier był u pana Trumpa. Dlaczego? Nie dlatego, że coś tam. Tylko pierwsza podstawowa słowa. Nic nie rozumiałem z tej rozmowy. Ja nie znam angielskiego, a tym bardziej węgierskiego. No też w ogóle czułem się jak na tureckim kazaniu. I to w bardzo dziwny sposób. W ogóle tak, no zupełnie. Dla mnie język węgierski jest jedną wielką zagadką. Jakoś tak, nie wiem, no ja mam wielki sentyment do Węgrów, ale nigdy nie byłem na Węgrzech, nie wybieram się, chociaż byłem w Wiedniu, Węgrów sporo spotykałem, ale nie byliśmy jakby, po pierwsze oni wszyscy mówią dobrze po niemiecku, czy po austriacku założeniu, bo to troszeczkę ładniejszy język od niemieckiego. Ten wiedeński, nie wiem jak tyrolski, bo tyrolski to jest w ogóle bardzo trudny. Przepraszam, że tak się ubrałem jak Francuz, ale ze względu na to, że próbuję szalik. Dokładnie, próbuję. Jestem ciekaw, jak jest w nim, czy mogę wyjść Byłem z nim na spacerze z pieskiem mojego kolegi. Akurat zostawił mi tego pieska na kilka godzin, odebrał przed chwilą, dlatego też się spóźniłem. Ale dzisiaj chciałbym popatrzeć zupełnie na co innego. Chciałbym popatrzeć na Władimira Putina kontra dzisiejszy czas. I kontra ten 15, bo się zbliża, zrobimy na ten 15 na godzinę 12, bo jestem ciekaw, jak on to odbierze. Czy faktycznie ten 15 to jest ten moment, kiedy pan prezydent Trump faktycznie pojedzie do Moskwy, czy też tak jak tutaj ktoś sugerował, że Orban pojedzie do Kijowa i do Moskwy, tylko coś mi tu nie gra. Jeżeli by ktoś miał pojechać najbardziej związany z Putinem, to powinien pojechać Macron. On jest najbardziej związany z Putinem. To wodnik i to wodnik. No więc tutaj ta rzecz zupełnie mnie nie gra. Teraz następnie, czy pan Orban da sobie radę w negocjacjach z Władimirem Putinem? A po co mu to? Przecież Orban dba tylko o siebie. Więc, a po co on pojechał do Stanów? To proste pojechał po co? No, przywitać się. Węgrów jest bardzo mało. Węgrzy nie znaczą nic na świecie. Oprócz Kowskiej Rubika, która jest naprawdę wyjątkową rzeczą.
paprykę doprowadzili do najsłodszej papryki, co w ogóle wszyscy patrzą, że papryka jest zawsze ostra, ta papryka jest słodka. No to co oni mogą? Cukrować? Nie no, żartuję sobie. Nie, uwierzyłbym w to, ale poczekam. A co by robił Trump w tej Moskwie? O co tu chodzi w ogóle? Jeszcze jedna rzecz, która mnie, ale to zbulwersowała. Dokładnie rozmowa pana Chojńskiego chyba z wczoraj na temat Ministerstwa Cyfryzacji. No słuchajcie, no nie. Ja jeszcze takiej bzdury nigdy nie słyszałem, ale no, to nie jest bzdura, to jest autentyczne. Oni wypuszczają materiał uczący nas, co jest fejkiem, a co nie, co jest kłamstwem, a co nie, kłamiąc. To tak jakbyśmy oglądali te filmy propagandowe rosyjskie przed II wojną światową. I to jest ta sama metoda. Niemcy robili takie filmy dla Niemców i Rosjanie robili dla Rosjan takie filmy. No, po prostu wierzyć mi się nie chce, że taki wstyd. A w dodatku tak, Ministerstwo Cyfryzacji rozumie, że ma nadzór nad sieciami, żeby nie było włamań, żeby nie było tam coś, żeby ktoś nie robił jakiś tam, wiecie, bum, 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 czy tam jeszcze jakiś, ja wiem, że młodzież nie będzie wiedziała, o co chodzi, nie zna tego sygnału, ale takie coś, ja mówię, a tu, no nie wiem, czy już załapaliście, o co chodzi. Kiedyś jak się słuchało radia Wolna Europa, to tak i się słuchało w tym hałasie tego, tam tych bzdur, znaczy nie wtedy nie bzdur, tylko wiecie o co chodzi. No, w tej chwili z perspektywy to ja się zastanawiam, na czyją to było korzyść. No i dobrze, mamy to. Tego nie mogę pojąć. Słuchajcie, naprawdę nie mogę pojąć, jak może Ministerstwo Cyfryzacji, przypuśćmy Ministerstwo Kolejnictwa, tak myślę, co by musiało głupiego zrobić, żeby było to naprawdę głupie. Ma puścić film Monty Pythona albo zrobić coś według Monty Pythona, na przykład niemądre kroki na dworcu, wsiadając do pociągu Intercity i poruszając się z takim, wiecie, z tym takim, tą nogą do góry i siadając na przykład z nogami kompletnie do góry. Że przy wyhamowywaniu można spaść na piętro niżej i z tego się no coś tam, nieważne, no to by trzeba było w trakcie, ale tak wyobrażacie sobie? Albo Ministerstwo Kultury i Sztuki wyznacza, że wszystkie Sławojki stają się muzeami i babcia klozetowa staje się kustoszem klasy pierwszej, wydając abonament, oj, za dużo powiedziałem, zrealizuję. Ej, sorki, przepraszam, nic nie powiedziałem, zamazujemy. Absurd? To jest jeden absurd. Absurd goni. CCCP. CCP pogania. To było modne. A teraz co?
Ja tutaj bardzo serdecznie wszystkich witam, tylko ja mam tak dosyć daleko i słuchajcie, ja już przestaję, po prostu to się robi jeden wielki kabaret. Przechodzi to filmy Barei do nierzeczywistości, a chętnie bym wrócił do filmów Barei i zaczął tam żyć. Bo tam było bezpiecznie. Ta zupa na tych miskach aluminiowych przebitych do blatu i łyżki na łańcuchach, ja to przeżyłem. Autentycznie przeżyłem to. Z tym, że nie aż tak, ale prawie aż tak. Zastanawiałem się wtedy, większa higiena była na placu Różyckiego, na bazarze Różyckiego, jak sprzedawali pyzy. Pyzy gorące. Naprawdę większa higiena była jak w tych takich barach dworcowych. Taka bareja była, nie wiem czy pamiętacie, ale no na pewno niektóre osoby nie. Karton, łyżką taką drewnianą musztarda w puszkach na ten kartonik, taka duży serdel z wody gorącej i do tego taka bułka, która była z przedziałkiem. Dzisiaj chyba bardzo ciężko gdzieś je zobaczyć. I ona była taka lekko gumowata, taka ciągnąca się lekko, nie chrupiąca, ciągnąca się, tak specyficznie. No i do tego był taki albo patyczek od lodów, służył to za widelec. Potem mogła być jakaś taka łopatka typu też takie coś, albo właśnie ja spotkałem się z takimi właśnie aluminiowymi widelcami, które były do zwrotu. Bo plastikowych to ja nie pamiętam, wtedy jeszcze nie. To było za czasów 63, 62, 62, tak, 60 lata. Słuchajcie, i wtedy właściwie był taki poziom. Teraz jeżeli idziemy do tej cyfry jeszcze jedno. Chwalenie się, słuchajcie, donoszeniem jednego na drugiego. Czyli wiecie, pan Kowalski kupił sobie nowe skarpetki. Ja to przeżyłem, autentycznie przeżyłem. Pamiętam w klasie, była taka sytuacja, że to było w liceum. Założyłem spodnie, wiecie, po wakacjach i nie zauważyłem, że były tyle nad kostkę. Po prostu urosłem. Ale nie zauważyłem tego. Wrzuciłem te spodnie, jak to się mówi, na pupsko i pobiegłem do szkoły. I założyłem skarpetki, słuchajcie, w prążki. A kupiłem te skarpetki w jakimś sklepie jako młodzieżowe. Tylko albo to był Dom Dziecka w Warszawie. Tak, to był chyba Dom Dziecka w Warszawie. Nie wiem, czy pamiętacie, tutaj na rogu tak się wchodziło, taki dziwny budynek. Jeszcze domów centrum w ogóle nie było. Zapomnijmy o domach centrum. Bracia Jabłkowscy, tam gdzie był Empik, to jeszcze wtedy była tam firma. Normalna firma tam funkcjonowała, nie było tego Empiku, a później tam jakiś tam powstała. Teraz to nawet nie wiem.
Przechodzę tam, ale jakoś tak nie skręcam w tym kierunku, bo tam na rogu mam taką nie bibliotekę, sklep z książkami. Boże, księgarnię. Brakuje słów, po prostu brakuje słów. No i wyobraźcie sobie, że się nauczycielka zaczęła śmiać. Mało tego, powiedzmy, że profesorka, bo to też kuku na muniu mieli ci magistrzy wtedy, autentyczni. Ja tylko jednego spotkałem człowieka, który w liceum powiedział: słuchajcie, nie mówcie mi profesorze, bo ja mówię, ja mam tytuł magistra, a ja się źle czuję w tym momencie. Jak mówicie do mnie, panie profesorze, mówcie pani magistrze albo proszę pana. I nie wygłupiajcie się. Był to fizyk. Był to fizyk. Raz w życiu tylko spotkałem. Ale honorowo się mówi o pani profesorze. I ona potem, ponieważ ja wtedy szliśmy, słuchajcie, większość nauczycieli wylatywało z pokoju nauczycielskiego i leciało do naszej klasy, żeby zobaczyć, jak ja wyglądam. Te skarpetki. Fakt faktem, że wtedy te skarpetki, no wszyscy były czarne albo tam jakieś brązowe, wstrętne były te skarpetki, a te były prześliczne. A ja je kupiłem po prostu, stałem w kolejce, babka spojrzała na mnie, nie sprzedała. I wtedy usłyszałem pierwsze słowo, że ja jestem bikiniarz. Nawet nie, powiem wam, że szczerze, absolutnie miałem kłopoty z tym. Po pierwsze, nosiłem bardzo długie włosy, zresztą do tej pory noszę długie, a jak? Bo powiedziano, że długie włosy, krótki rozum. Nawet dzisiaj na złość noszę długie włosy i zawsze miałem długie włosy, nawet w wojsku miałem jeżeli w wojsku miałem dłuższe włosy niż inni, wszyscy. Ale nikt jakoś do mnie się nie przyczepia w tym wojsku, bardziej w szkole średniej. Oj, straszne perypety miałem z tymi włosami, ale robiłem sobie takie numery jak nie wiem. I wracają te same czasy. Jak widzę na przykład ten erotyzm, który teraz wprowadzają i się cieszę wyjątkowo wszystkim mamom i tatom, którzy byli w Warszawie na tym proteście, bardzo gratuluję. I dziękuję bardzo. Nie byłem na tym, bo nie mam czasu po prostu, ale tutaj według mnie, jeżeli tego nie stłamsimy, a już się szykuje się na tego posła z Łodzi, z tego jakiegoś technikum, czy on jest z rzemiosła, czy z czegoś, przejdę się tam i zobaczę, kto tam ze znajomych w ogóle uczy, albo spróbuję z tym panem się zapytać, czy on na pewno jest daltonistą. Jeżeli nie jest, spróbuję zrobić jakiś happening, nie wiem jeszcze co. Nie wiem, zobaczymy. Jeżeli nie jest to normalnie, to no mam nadzieję, że prasa będzie w porządku i do prasy się to poda, bo nie wyobrażam sobie, że ja w YouTubie zrobię to u siebie, bo nawet nie ma zamiaru Offsetkę z przepraszam, ale takim brudem zatykać, bo to jest brud uliczny, po prostu to jest, słuchajcie, to jest poniżej krytyki. I wyjątkowo mnie się podobała dzisiaj rozmowa pana Cejrowskiego, ale nie wiem z kim. Może ja to jeszcze mam. Zaraz zobaczę, czy ja to mam, czy nie mam. Bo może to mam. To wam pokażę. Martwy ten program. Czy to jest? Chyba nie. Tak, jest. Dobrze, zaraz wam pokażę na sekundę. To jest to. To jest ten program.
I mówili tutaj obaj panowie o panu Nawrockim. I porównywali go do pana prezydenta Dudy. Że też został przyniesiony jakby w teczce pana prezesa. Ja z tym się zgodzę, że ja w ogóle od tego trzeba rozpocząć, że mojego kolegi, którego niektórzy tutaj znają, bo jak byliśmy w Zakopanem, to razem szliśmy po Krupówkach. Jego przyjaciel był, tylko jak to się nazywało? Chyba Instytut Wałęsy, czegoś takiego w Gdańsku. I to rodzaj takiego muzeum był. I on był tam szefem. I on był także później chyba w IPN. Ja myślałem, że po prostu jak usłyszałem Nawrockiego, ja nie dzwoniłem do tego kolegi, zapytać się, czy to jest on. Tylko wszedłem w Wikipedię i zobaczyłem, że on jest gdańszczaninem i to nie ten rocznik. No więc już zupełnie troszeczkę, no znaczy, bo myślałem, że to jest ten nasz no powiedzmy, że jego kolega, tak? Bo mówię, aha, jak związany z Gdańskiem i tam z tymi ruchami, tymi wszystkimi dziwnymi. W ogóle ostatnio jest moda na Gdańsk. Zwróćcie uwagę, że Gdańsk jakby króluje i króluje w takich dziwnych rzeczach. No, znaczy tutaj mówię o Lechu Wałęsie, o panu Tusku, potem o no, kogo tam nie dotkniecie, to wszyscy opierają się o Gdańsk i nie wiem dlaczego Gdańsk. Tak jakby nie było i Krakowa, no zresztą Duda jest z Krakowa, prezydent, ale tak jakoś nie za bardzo mnie to pasuje, bo wolałbym, ja nie mówię z Łodzi, broń Panie Boże z Łodzi kogoś. Naprawdę nie. Jak najdalej od Łodzi. Nie dlatego, że to jest czerwone miasto. Nie. Ja właśnie rozmawiałem ostatnio z moim kolegą na ten temat, chyba przedwczoraj, na ten temat, właśnie na to. Dlaczego, co się dzieje z nami tutaj w Łodzi? Jeżeli ktoś jest szalenie na jakimś wysokim poziomie, to z Łodzi ucieka i ląduje gdzieś w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, czy we Francji, czy jeszcze gdzieś. Łódź ma bardzo specyficzne działanie. Łódź jest, powiedzmy, że ktoś może powiedzieć, że jest przepiękna. Nie, jest depresyjna. Jest depresyjna. W Łodzi się nie wykształcił, na przykład ktoś powie, że jest najlepsza szkoła filmowa. Kto studiował w Pradze, powie, że najlepsza szkoła jest praska. Jeżeli ktoś studiował w Hiszpanii, to powie, że hiszpańska. Jeżeli ktoś studiował w Danii, to powie, że duńska szkoła. A w rzeczywistości wszystkie te szkoły są na tym samym poziomie. I gros tych szkół, właściwie ta szkoła jest najbardziej ceniona, ta praska szkoła, jeżeli chodzi pod względem rzemiosła. Łódzka szkoła, czy jest dobra? No, według mnie kształtuje tylko dobry charakter. I to jest tyle. Teraz wróćmy, dlaczego mówię o tym? Dlatego, że bierzcie pod uwagę, że w pewnym momencie zaczęto kształtować nasz charakter.
Kiedy była telewizja czarno-biała, wtedy był dziennik, były te plenum, nie plenum, była gazety, były 3 gazety albo 4 gazety, bo był Trybuna Ludu, potem Ekspres i Dziennik Łódzki, na przykład w Łodzi. Oczywiście, że były tam jeszcze jakieś inne gazety, ale w założeniu i kupowało się ten cały komplet i ten komplet starczał, przypuśćmy, do godziny 20 na przeczytanie. Oczywiście czytało się w różny sposób. Ja czytałem zawsze, rozkładając wszystkie gazety po kolei. Pierwszy szedł Ekspres, potem kładłem Dziennik i potem kładłem Trybunę Ludu. Dlaczego? Dlatego, że ten sam artykuł, czytając go wzdłuż, dawał prawdę. Autentycznie. No ktoś, kto pamiętał i czytał naraz, czyli nawet moi znajomi, bardzo poważni, wycinali. Mało tego, mój wujek w Gdańsku prasował kłamą ciotka gazetę, żeby była sztywna, bo on sobie dokładał 2 gazety obok siebie jako linijki. Pod linijkę i czytał w ten sposób. Tylko że tam były inne gazety, znaczy Trybuna Ludu była ta sama, ale nie pamiętam, Głos Wybrzeża, chyba tak to się nazywa. Tak? Ale Ekspres też chyba musiał być jakiś, nie pamiętam już. I czytało się te gazety w ten sposób. Dzisiaj, no trudno, ale tak, mamy do obejrzenia tutaj na YouTubie pana Cejrowskiego, Republika teraz jest, no i jeszcze mamy tam jakiś no, pana Chlińskiego, potem ja nie pamiętam jak ta dziewczyna, ciągle zapominam jak ta ze Stanów się nazywa, bo są 2. Jedna jest ta, która ma tatę od tych pań Chlińdełek, a druga jest taka ciemna, bardzo konkretna dziewczyna, bardzo ładnie to prowadzi. Według mnie bardzo, naprawdę bardzo ładnie i z taką nutką rzeczywistości, bez żadnej ironii, bez niczego. No i jest ta, nie wiem czy ja dobrze powiem, chyba Kazana, ona z Japonii prowadzi. Kawiarka, zapomniałem ją. I to jest faktycznie, to są wiadomości, które są no, dziwne. Ona też bardzo dziwnie prowadzi, bo mówi gady. I niektórzy szukają tych gadów. Nawet mam kolegę, który mówi, że widział to przeobrażenie kogoś, że spojrzał się w oczy i że miał te gadzie oczy albo kocie oczy, czy tam kozie oczy. Nie wiem, czy to jest to sugestia, czy to nie jest sugestia. Nigdy się z takim zjawiskiem nie spotkałem, ale pamiętam, kiedy były kontynenty, takie czasopisma, nawet chyba te kontynenty gdzieś tam mam jeszcze, było pokazane, że byli ludzie, którzy byli pokryci łuską. Ja wtedy pamiętam, że pobiegłem do ojca i mówię, to możliwe, żeby ludzie byli łuską pokryci, a on mówi, tak, jest taka choroba, niektórzy mają gdzieś tam, niektórych nawet na twarzy mogą mieć łuskę. Ja mówię, jak, rybią? Mówi, tak. I moja mama odpowiada, mówi, wiesz, to jest niedorozwinięcie pewne, jak jest, kształtuje się człowiek od momentu zapłodnienia, jest taki, że przypomina trochę rybkę. I wtedy właśnie może pozostać ta łuska. Od tego momentu. Tak mi mama wytłumaczyła, tak mi ojciec to potwierdził, znaczy nie potwierdził, tylko to nie pokazał mi tego, tylko potem przynieśli, wyciągnęli skąd tą książkę dermatologii. Ja po tej książce to byłem chory, normalnie pamiętam, że ja byłem bardzo chory po tej książce, bo ją przejrzałem tak troszeczkę dłużej. Naprawdę. Słuchajcie, nie oglądajcie takich książek. Nie, a już w pewnym wieku to jest zupełnie zabronione. Tak jak wcześniej, ponieważ był cały szkielet w domu i wisiał sobie w kącie, wisiał na takim haku za głowę, wisiał ten szkielet
Ja do tego pokoju już nie wchodziłem. Nie było mowy o tym, żebym wszedł do tego pokoju z tym szkieletem. Ja powiedziałem, tata, zabieraj ten szkielet. I zabrał go mój kuzyn, który jest lekarzem dzisiaj. Nadal często zabrał student. Ja po prostu absolutnie nie, dlatego też ta medycyna, między innymi to było chyba to za dużo przeczytałem tych książek, znaczy przejrzałem, bardziej przejrzałem, bo to, większość tych książek to są obrazkowe książki, ale słuchajcie, to jest chore, jak się to ja w tej chwili nie widzę takich książek, jak oglądam, czy na przykład moi koledzy się pytają o jakieś choroby czy coś, to wtedy były zdjęcia, ale były czarno-białe, ale coś okropnego. Więc nie ma co się dziwić, tak jest i taka jest rzeczywistość. Tak to wygląda. Więc z punktu widzenia teraźniejszego i tej ideologii szkolnej, to tutaj całkowicie się zgodzę z panem Cejrowskim i z tym panem, który tam widzieliście go jako osobę prowadzącą tę rozmowę, że w gruncie rzeczy jest to namawianie do prostytucji szkolnej. Tak. I ja się z tym całkowicie zgodzę, ponieważ w drugiej klasie liceum mieliśmy taką nauczycielkę wyjątkowo zboczoną. Jak będzie program o nauczycielach kiedyś, ale to muszą przyjść moi koledzy tutaj z kimś, to nawet pojedziemy sobie po nazwiskach, bo to naprawdę trzeba udrzeć hydrze, poloniska. Zresztą wyjątkowo, która pedantycznie pilnowała to, żeby być panem profesor. Potem się zorientowaliśmy, o co chodzi. I kazała dziewczynom opisać właściwie randki swoje. A jej najbardziej chodziło o ten pierwszy raz w założeniu, no bo to druga klasa liceum, to już zaczynały być te parki. Ja podejrzewam, że byłem w Warszawie, nie usłyszałem o tym temacie. Ja napisałem na ten temat pracę, ale napisałem na ten temat pracę, tego pierwszy raz napisałem chyba o Mickiewiczu. Bo mnie się pomyliło, że w literaturze i wtedy porównałem to w literaturze pana Tadeusza, potem następnie z Szekspira. Tutaj chodziło mi o Romeo i Julię. Potem następnie chyba był Macbeth i jeszcze jakiś utwór. Ale to już zupełnie spoza tych, bo ona była lekko trzepnięta na temat erotyzmu, ale właściwie takiego dziwnego erotyzmu, bo jakby nie było o tym erotyzmie za dużo nie wiedziała, bo w tej chwili jak już nie rozpoczął właściwie interesować ten erotyczny nurt romantyzmu, no to przecież Fredro, tak, i w rzeczywistości ona chyba na ten temat nic nie wiedziała, bo dla mnie była zbyt prymitywna. No, powiedzmy, że tak. Może wiedziała, ale raczej wątpię, bo na pewno by sprzedała. I teraz, co zrobiła w klasie? To, że dziewczyny nie chciały nam pożyczać zeszytów. Ponieważ niektóre z tych dziewczyn zaczęły opisywać swoje albo fantazje, albo pierwsze spotkanie z chłopakami, czy tam jeszcze jakiś erotyzm, czy jeszcze coś. I to podzieliło naszą klasę strasznie. Strasznie w drugiej klasie i dziewczyny zaczęły. Dopiero po pół roku
Po pół roku to się skończyło, dlatego że był drugi zeszyt. Zapisaliśmy te zeszyty. Na ogół mieliśmy 60-kartkowe, więc te dziewczyny te zeszyty schowały, bo to było w pierwszym kwartale. Czy pierwszy i drugi kwartał, czyli po pół roku, akurat tak jak teraz. One już rozpoczynały ten nowy zeszyt i słuchajcie, dopiero wtedy można było od dziewczyn pożyczyć zeszyt. Pamiętam to dokładnie i to było bardzo nieładne, dlatego że potem, ponieważ już się tworzyły te parki takie klasowe, ja miałem, niby się wydawało, że ja chodzę z 2 dziewczynami z klasy, a to nieprawda, bo ja chodziłem zupełnie z innej szkoły, miałem dziewczynę i wtedy wówczas w tej drugiej klasie, z którą chodziłem do filharmonii, z którą chodziłem do teatru i czasami się pokazywałem. Ale w szkole myśleli, że ja chodzę z tymi albo jedną, albo drugą, bo to były koleżanki. Nie za bardzo wszyscy się orientowali, o co chodzi. Ale antagonizm, jaki był, nawet pomiędzy tymi dziewczynami, one sobie nie chciały pokazać z tych zeszytów. I teraz wyobraźcie sobie, że coś takiego się staje w tej chwili w szkolnictwie. To jest specjalnie robione, bo w ten sposób my piszemy i donosimy na kogoś, ale nie chcemy tego pokazać, tylko pokazujemy nauczycielowi, czyli guru. I to jest takie sądowanie troszeczkę, robienie takiego nie mów o sobie nic, albo pokaż siebie, a w rzeczywistości zaczniesz zupełnie inaczej myśleć. Ja się obawiam, że w przyszłym roku stworzymy bandę donosicieli, mało tego, jakichś takich erotycznych i zaczniemy rozmawiać o pewnych rzeczach, które są bardzo niebezpieczne. A jeszcze tym bardziej, jeżeli ci nauczyciele tak przyjdą tacy lekko tęczowi, którzy w ogóle nie mają pojęcia o niczym, no to zrobią wtedy naprawdę wielki krok. Ja teraz nie chcę pokazywać tego na kosmogramie, jak to wygląda, dlatego że po prostu tutaj nie ma tych warunków. Znaczy są te warunki, ale no mam nadzieję, że już zostawię to w setce, dlatego że to trzeba zrobić, pokazać ten kosmogram tutaj, pokazać jak. Tutaj jest skorpion. Na górze jest lew. Nie wiem, czy widać, czy też nie widać. O, zobaczcie. Jeżeli jest skorpion erotyką, to na górze jest lew. Na dole jest wodnik. Więc jeżeli chcemy cokolwiek pokazać, musimy dojść do tak zwanych ambicji. Lew jest ambitny, lubi się pokazać. Zapytajcie się jakiegoś lewa, czy jeżeli mu dacie 1000 złotych, czy on się rozbierze do mana i przeleci przez jakąś tam park za te 1000 złotych. Wręczę wam, że po dłuższym zastanowieniu się powie, dlaczego nie. To nie jest jakiś tam, że on się chce pokazać czy coś. On to zrobi dla pieniędzy i dla swojej sławy, ponieważ chce być sławny. A w jaki sposób, to nie jest istotne. Oczywiście, że znajdzie się tutaj jakiś lew, który powie, ale proszę pana, co pan opowiada, ja nigdy w życiu tego nie zrobię. Oj. Pogadamy trochę dłużej i na pewno się zgodzisz. Bo to jest tak jak matura, to bzdura. To jest mniej więcej na tej zasadzie.
Teraz, jeżeli tutaj mamy jeszcze raz tego skorpiona, po drugiej stronie mamy byka. Czyli jeżeli tutaj mamy na ascendencie skorpiona, a tutaj jest byk, to znaczy, że rządzą tym pieniądze. Jeżeli jest erotyzm, to erotyzm jest za pieniądze. Żeby być erotycznym, trzeba mieć pieniądze. Erotyzm dąży do pieniędzy. Z erotyzmu mamy pieniądze. Przecież jednym z lepszych interesów, akurat jest późno, to możemy o tym rozmawiać, są te sex shopy. Dlaczego po co tylko te sex shopy? O co tutaj chodzi? I zobaczcie, w takim sklepie nikt nie wchodzi, nikt nie przechodzi, a one istnieją. Czy tam nikt nie wchodzi? Jakbyście tak popatrzyli, to do tego sex shopu więcej ludzi przychodzi jak do apteki. Jedna apteka nie ma takich obrotów jak te sex shopy. Te targi sex shopy, które są notabene w Szczecinie. Teraz bierzemy, przypuśćmy, gdzie była. Mamy, jeszcze raz, Skorpion, gdzie jesteś? Tu. Tutaj mamy Skorpiona, tutaj mamy Byka, na dole mamy Wodnika. Czyli Wodnik jest tam, gdzie jest Księżyc, czyli w Raku. Co wam daje Wodnik w Raku? Wodnik jest nieprzewidywalny. Wodnik ma charakter rewolucjonisty. Wiecie, co się dzieje wtedy, jak taki erotyzm wyjdzie w domu, taka rewolucja jest? Przecież to doprowadza do rozwodu. Ty, Traniu, to ty się puściłeś za drzwi i więcej nie wracaj. Przepraszam. Zdradziłaś mnie, tam są drzwi i wychodzisz. Ja mówię delikatnie. Macie najprostszą mandalę astrologii erotycznej, czy na przykład tego. I tak powinniśmy postępować z tym pomysłem. Erotyzm. Erotyzm jest skorpion. Żeby nie wiem jak. Czy jest erotyczny? Nie. Jeżeli patrzymy, jeżeli jest erotyczny skorpion, to teraz policzmy sobie od skorpiona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli bliźnięta. Tak? Jeżeli mamy barana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 to jest skorpion. Więc jeżeli mamy skorpiona, to bliźnięta. Jeżeli mamy bliźnięta, to teraz sobie wyobraźcie, że to jest kłótnia dwóch. Jeden zdrowy, drugi chory. Najprościej, co będziemy? A ty mnie zaraziłeś. Nie, ty mnie zaraziłeś. Ty jesteś zdrowa, ale ty się nie szczepiłeś. Ty się szczepiłeś. Ale jak się szczepiłem, to ty mnie zarazisz. Znacie to z ostatnich paru dni? Macie erotyzm? Inna forma tego samego, co było. Do czego to dąży? Robimy skorpiona na ascendent oczywiście. Mamy bliźnięta i teraz policzmy sobie 8 od bliźniąt. Tak? Raz. Przepraszam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli koziorożec. Od bliźniąt. Jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobrze liczę? Zaraz, żeby mnie zgubił.
Teraz odwrotnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze. Wzięta na ascendent. Raz, dwa. Teraz. Dobrze. Przepraszam, że tak, ale to jest to, że jak pan bym miał tak i leżało, to bym, ale tutaj jak ja muszę przeglądać, to trochę głupieje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Koziorożec. Koziorożec. Prawo. Prawo, dyktat, statut. Idziemy sobie tylko erotyzm. Czy erotyzm jest prawem? No jak to? Czy erotyzm ma takie mocne znaczenie? No jak to? Markietanki, a wojsko, a broń, a te wszystkie pomysły, a kobiety w wojsku. Macie odpowiedź. Dołóżcie sobie, zróbcie sobie sekwencję i pomyślcie na to. I będziecie mieć prawidłowe rozwiązywanie pewnych rzeczy. My idziemy tylko erotyzmem. Możemy od tego erotyzmu, teraz od tego koziołowca, zrobić sobie następne 8 i zaraz zobaczyć, co jest powodem, że to staje się konstytucyjnie, tak? Ten koziorożec. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8. Lew. Bo władza tak chce, ale na niskim poziomie. I lew się zgodzi na to, żeby powiedz. Macie odpowiedź? Macie. I próbujcie. Chcecie czy nie chcecie, wrócicie do tego samego i zaczniecie się bawić. To urządzenie jest najgenialniejszym urządzeniem, jakie znam. Nie ma nic lepszego. Mamy bliźnięta szkolnicy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Szczelec. Że szczelec. Erotyzm w szkole rozpowiadam. Na wyższym poziomie wejdziemy na wyższy poziom. Jaki? Czy centaury wszystkie zginęły? Na poziomie 18-latka czy 20-latka jest to wskazane, bo to trzeba, czy jakimś takim już po maturze. Ale przed maturą, przed egzaminem dojrzałości? No chyba żart. Możemy to studiować, możemy o tym rozmawiać, możemy to pokazywać, ale na jakimś poziomie. Starsi panowie dwaj, już żon na głowie, nieco to. I zgoda, w tym kabarecie można było z najbardziej erotyczną naszą Jędrusikową. Pamiętam, no. Wszyscy panowie tylko czekali, kiedy ta Jędrusik wystąpi w tych piórach i z tym dokołem. No, była seks bombą tamtych lat. Wyjątkowo erotyczna. Chociaż ponoć, ale nieważne. Jak ktoś oglądał film z moim nazwiskiem, to wszyscy wiedzą, o co chodzi. I tą wersję taką bardziej intymną. Rozumiecie? Teraz, jeżeli chcemy, dobrze, żeby już tak było, dopełnić od Jowisza, raz, od Strzelca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8. Rak dom.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli baran, byk, bliźnięta, rak, lew, panna, waga, skorpion, rak. No, jeżeli coś wpływa na dom, to wpływa przede wszystkim wiadomości, jakie idą z wyższej uczelni, z tej świadomości, z tej filozofii. Dlatego Kościół ma tak ogromny wpływ, ponieważ Kościół jest, znaczy filozofia Kościoła, bo Kościół to jest koziorożec, ale filozofia Kościoła, czyli to wszystko, czego nas uczą, religia, to jest Strzelec, jest Jowisza. Macie astrologię na najniższym poziomie, jaka jest. To jest najniższy poziom. Po prostu to musicie znać. Ci, którzy chcą się bawić w astrologię. Bo jeżeli tak nie zrobicie, to nigdy w życiu nie będziecie astrologami. I to się nazywa astrologizowanie życia naszego. To jest szalenie proste, tylko trzeba trochę pomyśleć. Zróbcie sobie kółka, rozpiszcie sobie dookoła znaki i się bawcie. Idźcie sobie, co to jest informacja. Ty, bara, byk, bliźnięta. Dla bliźniąt raz, dwa, trzy, lew jest bliźniakiem. Tak. Raz, dwa, trzy, raz. Teraz bliźniak, od bliźniaka, co jest informacją dla bliźniąt? Raz, dwa, trzy, lew. Co jest informacją dla lwa? Raz, dwa, trzy, waga. Jak wtedy rozpoczniecie jakąś filozoficzne myślenie, ja wiem, że to jest szalenie trudne. Ja wiem, że to jest jakby szkatuła wiedzy. Ale wybaczcie, bez tego nie ruszymy nic. I ci, którzy chcą przystąpić do wiedzy astrologicznej jakiejkolwiek, to muszą najpierw w domu sobie to poćwiczyć. Dlaczego? Dlatego, że wam będzie łatwiej przyswoić pewne elementy, które... A jeszcze jedna rzecz. Wy sobie teraz wyobrażacie. Dobrze, jak macie Homo Zodiacus, tą książkę, to już sobie nie wyobrażacie, tylko macie podręcznik. Jeżeli macie teraz ten podręcznik, to go możecie przeczytać w takiej kolejności, jak ja tutaj wam podałem. Więc jeżeli dla barana informacją są bliźnięta, a dla bliźniąt lew jest informacją, to możecie tak sobie przeczytać po prostu. I wtedy wam dopiero zacznie pokrywka, czyli cieniączko, podskakiwać. Naprawdę. Wtedy zaczyna para uszami iść i wiele dużo rzeczy się dzieje dookoła was. Tylko że wtedy stracicie prawie 70% znajomych. Bo po pierwsze nie będą was rozumieli. Druga sprawa, że nie będą chcieli z wami gadać, bo nie będą wiedzieć, o czym wy mówicie, a w dodatku zaczną się was bać. Dlaczego? Dlatego, że rozpoczniecie z nimi kampanię świadomości, a ludzie nie chcą być świadomi. Ludzie czy to są ludzie, czy rogate? To nie chodzi mi o barany i o byki. Nie. Czy to jest wszystko na rzeź? Wtedy zrozumiecie kompletnie wszystko. Całą astrologię zrozumiecie. Wtedy będziecie genialni pod tym względem. Wtedy nie będziecie się zastanawiać, dlaczego tak jest. Wtedy jak rozpoczniecie czytać Carla Gustawa Junga, bo nie Freuda. Freuda nie ma po co czytać.
ale rozpoczniecie czytać Kanta, czy któregoś z filozofów, to wtedy zauważycie błędy kardynalne, tak są znaki kardynalne. Najważniejszym jest baran, waga, koziorożec, rak. I to, co najważniejsze, to jest początek. A kiedy rozpoczniecie ten początek, wtedy nie znajdziecie już końca. Już was ciągnie. I będę bardzo się cieszył, że będę miał tylu znajomych astrologów, przynajmniej jakichś ludzi myślących od podstaw. Czy to coś daje? Daje, samotność. I pusty śmiech. Dlatego nie oglądam dziennika, dlatego że szkoda mi czasu. Dlaczego szkoda mi czasu? Bo właściwie można by było powiedzieć, do tanka trzeba dwojga, a ja z kretynami nie tańczę. Po prostu, nie ma innego słowa. Może mnie zawieszą tutaj. Chyba nie, chyba tylko jedno słowo powiedziałem. Więc macie bal nad balami. Wiecie, bal to jest takie coś, co się unosi na wodzie i na tym flisacy kiedyś do Gdańska płynęli. Ale jak bal jest okrągły, to można zatańczyć na nim. Albo być na balu. I kręci się w koło. Język polski jest fantastyczny, tylko nie wiem, czy to przejdzie na angielski. Muszę zobaczyć, jak translator to przerobił. Więc macie dokładnie te wszystkie możliwości. Właśnie to są najprostsze możliwości, jakie są związane z królewską wiedzą, z tymi wiadomościami, które są i tutaj z taką tablicą, nazwijmy to kulturowego Mendelejewa. Z tym, że to też nie jest taka prawda, bo tutaj macie znaki, tak? Tutaj macie dekanaty, a tutaj macie dwa samsy. I teraz, jeżeli pójdziemy, to możemy dekanatami sobie iść, ale możemy pójść do samsami. I to jest najtrudniejsze, że w tym jeszcze wszystkim można jeszcze się zabawić i dopiero chołupce kręcić. I dopiero to jest wtedy erotyzm. Tylko jeżeli tak się postępuje, to te wszystkie poczwary nie za bardzo potrafią podskakiwać. Nawet jeżeli ktoś stoi po tamtej stronie, jakiś astrolog, i doradza, to kosmos mu urobi tak zwany kukunamun. Czyli on wpada w no właśnie nie wiem, czy to słowo, czy to. Nie, inaczej. Wpada w języku. Gigantomania. Coś takiego, że on jest absolutem. I to jest. Między innymi, no co to ukrywać, ale mój nauczyciel wpadł w to. W pewnym momencie był taki moment. Bardzo dużo astrologów, tych takich szczeniaków, nazwijmy to, mimo że autorytatywnych, ale to są szczeniaki. Uważałem, że jak oni coś powiedzą, to już oni są absolutem. Nie jest tak, dlatego że zawsze z tego momentu jest następne wyjście. Jakie jest wyjście? Po każdym znaku męskim jest znak żeński, po żeńskim jest męski. I jedna istota idzie do przodu, druga idzie do tyłu. To nie znaczy, że nie idziemy cały czas do przodu. Idziemy,
ale świadomość kobiety jest przyciąganiem, czyli zapłodnieniem, mężczyzny jest po prostu, inaczej mówiąc, zapłodnienie, czyli wprowadzenie, tak? Czy tam wpuszczenie, czy zapłodnienie, obojętnie. I ta różnica jest. I jeden znak po znaku, i teraz następują różne formy które możemy nazwać różańcem, ponieważ następuje jedno po drugim, jedno po drugim, jedno, jedno. Tylko że to jest różaniec życia. Inaczej mówiąc, DNA. To jest to samo. To jest DNA. Te czarne są ze sobą spójne. Te białe są ze sobą spójne. To są dwie serpentyny. To jest DNA. To jest to, co Merkury prowadzi. Baran, Merkury, bliźniak, Baran, Merkury. Tutaj prowadzi też Merkur, Panna. Czyli raz Merkury jest w białych, raz Merkury jest w czarnych. Wszystko się zgadza. Tutaj jest Wenus i tutaj jest Wenus. Tu jest Wenus i tu. Dlaczego w dwóch? To zagadnienie zostawiam wam do rozgryzienia. Dlaczego tak jest? I macie dokładnie to, co jest. Jest strzelec, jest wiedza, jest wszystko w porządku. Dzisiejsza władza Samsa jest lwa. Trzeba było pokazać naszego strzelca, czyli trygon. Dzisiaj o tym mogliśmy rozmawiać. Co to jest lew? Jest to zapłodnienie. Mądre zapłodnienie, czyli prokreacja. Myśl w strzelcu. Proste, proste. Gramy, gramy. Czy chcemy dalej grać? Oczywiście. Wszystko się zgadza? Słuchajcie, ja uciekam, bo jest troszeczkę, mam trochę do roboty, a jutro przyjeżdża do mnie mój taki znajomy i chciałbym być trzeźwy na tej rozmowie, bo podejrzewam, że mnie troszeczkę będzie tam tłamsił, ale miejmy nadzieję, że nic ważnego, bo mamy tam, sobie porozmawiamy o starych karabinach i o pewnych rzeczach, a ja już was zostawiam właśnie z tymi dylematami, z dylematem naszego koła zodiakalnego, czyli mandali życia, tak profesor Leszek Borys powiedział. I zaznaczam, że czasami niektórym to przeszkadza, bo odkrywają jakby świat. I bardzo dobrze, że odkrywają. Tylko muszą się zastanowić, czy jest ta nieskończoność w tym wszystkim. Jeżeli jest, to wygrali, ale jeżeli uważają, że zapętlili koło albo rozgryźli węzeł, albo odkryli kamień filozoficzny, to jest wszystko, to co się chce. Tylko trzeba mieć do tego pewien luz, pewien dystans, pewną stabilność
świadomością. Ale najważniejsza w tym wszystkim jest pokora. Jest ktoś nad nami. Trzymajcie się z Bogiem. To do zobaczenia. Pa, pa.